Wiele osób pyta o historię Wolfa, nasz cały background i track record, jak również o mnie bezpośrednio. Dlaczego technologia, skąd takie zacięcie na wizjonerstwo i jak znaleźliśmy się w ogóle w projekcie Hero i skąd w ogóle pomysł na Hero. Słuchajcie, tu jestem Wam winien krótką historię, natomiast po pierwsze trudno mi powiedzieć, czy ona będzie krótka, czy długa, bo to jednak kawał życia. Słuchajcie, wszystkie wartości, które ma Wolf, wyniesione są bezpośrednio rodzinnie i ja pochodzę z rodziny, która jest związana z technologią i z rzemiosłem od samego początku. Siedzimy w wyjątkowym miejscu, ponieważ jesteśmy w naszej siedzibie w Wolfie w Soho. Za mną jest bardzo specyficzna rzecz, bo to jeden z naszych pierwszych ważnych wydruków, ale to za chwilę o nim. W moich dłoniach też bardzo dla mnie ważna rzecz osobiście, a przed nami jest stół, który mówi i definiuje nas jako wartość płynącą z rzemiosła, z technologii. Słuchajcie, to jest akurat prezent od wszystkich pracowników Wolfa dla mnie, personalnie na moje 30 urodziny, gdzie znajdujecie elementy, które mówią o fachu, jaki wykonywali moi dziadkowie, czy wykonuje mój tato do dziś, który projektuje w Wolfie. A mianowicie, jeden z moich dziadków był cieślą, drugi kowalem i wytwarzali przepiękne rzeczy. I jestem tym szczęśliwym człowiekiem, że mógł z nimi pracować w warsztacie jako już kilkulatek. Oczywiście na początku była to jakaś pomoc, ale mnie to fascynowało, więc jestem przekonany, że to oni zaszczepili we mnie technologię. Jak wspominam, była to technologia rzemieślnicza i dziadkowie wykorzystywali narzędzia ręczne i kolejną historię w moim życiu otwierają moi rodzice. Mówię tu o swojej mamie i tacie, gdzie moja mama to nauki ścisłe i ja nimi podążałem, ale jednocześnie jak miałem bardzo dużo pytań, to szedłem do warsztatu do taty, ale tutaj znalazłem już całkowicie inne narzędzia. Jakie to były narzędzia? Od prostych wiertarek, ale już mechanicznych urządzeń, po tokarki, frezarki, spowarki i masę innych ciekawych narzędzi. I będąc z takimi korzeniami, będąc pomiędzy naukami ścisłymi a technologią, my to po prostu pokochaliśmy jako rodzina, zrozumiałem to po czasie i mam na sobie takie dziedzictwo rozwoju tego rzemiosła i technologii, które dla mnie prywatnie jest bardzo ważne. Jak również warto wspomnieć o naszych wartościach. Wartości są dla nas nadrzędne, jest to firma rodzinna, nierozwodniona, to znaczy nie mamy żadnego zewnętrznego akcjonariusza i wszystko co robimy zgodnie z wartościami, które sobie przejęliśmy, które tak cały czas podkreślam. Słuchajcie, nazwa Wolf też nie jest przypadkowa. Nazwa firmy pochodzi od zwierzaka, z którym się wychowaliśmy. Mój tata wiele lat temu uratował życie prawdziwemu wilkowi w lesie. Odciął go z pułapki. Mówię odciął, ponieważ ten biedny zwierzak się powiesił. Tata go odciął, zabrał ze sobą, zadbał o jego zdrowie i tak już z nami został. I my zaczerpnęliśmy z tej historii życia z tak dzikim zwierzęciem w naturze nie tylko wartości natury, ale wartości tego zwierzęcia. Chciałbym, byście poczytali o wartościach wilka, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe zwierzę. I nie mówimy tu tylko o kulturze germańskiej czy Indian. Jego wartości są fenomenalne. Jak poluje, jak działa w stadzie, jak bardzo jest silny, jakim jest dobrym duchem, jakie ma wartości. My je zaczerpnęliśmy i połączyliśmy również świat natury z technologią. I popatrzcie, że zawsze kojarzy się z wilkiem księżyc i wilk podróżuje w stronę księżyca, a księżyc był zawsze takim symbolem wyścigu technologicznego, czyli pragnęliśmy, by człowiek przekroczył tą barierę, wyszedł poza Ziemię i osiągnął nowy cel, jakim właśnie był Księżyc. Już tu nie trzeba za dużo dopowiadać, jest to lądowanie człowieka na Księżycu i osiągnięcie najwyższych lotów i w przenośni, i dosłownie, jeżeli chodzi o technologię. Stąd taka krótka historia wstępu, natomiast przechodząc bezpośrednio do mnie, z takimi wartościami, wychodząc bezpośrednio w świat, wartościami z domu, zakorzenionymi technologicznymi pasjami, idealistycznym podejściem i wizjonerstwem, trafiłem na dość podatny grunt ze względu na to, że w szkole po kierunkach mechanicznych podjąłem decyzję, że warto zaczynać staż i rozwijać się międzynarodowo w jak najlepszych ośrodkach liderów danego przemysłu. Mnie na samym początku interesowała branża automotive, stąd zaczęło się to w Niemczech, w Wolfsburgu. Następnie z Niemiec, z Wolfsburgu jako inżynier silników spalinowych
trafiłem do Audi. Z Audi udało trafić się do dla mnie bardzo, bardzo prywatnie ważnego przystanku w moim życiu, a właściwie punktu zwrotnego, to Dania i Bang & Olufsen. Wiele osób z Was pewnie widziało te informacje już wcześniej, kiedy były one publikowane, że dla mnie jest to miejsce, w którym nie chodzi mi tylko o patent, który udało się zbudować i otworzył mi drogę w wielu miejscach w moim życiu, ale przede wszystkim poznałem druk 3D. I to jest naprawdę niesamowita historia, ponieważ pracując na wszystkich urządzeniach po tamtej stronie, od strony R&D, potrafiliśmy, ja wraz z moim zespołem, wymyśleć bardzo ciekawe rozwiązanie i Bang podchodził do tego w ten sposób, że nie tylko je narysuj, nie tylko je zbuduj, ale tam też poznałem to, że możesz wykorzystać klocki Lego do tego, żeby zbudować i zwizualizować swój pomysł, ale przede wszystkim przechodzisz do egzekutywy i coś budujesz, czyli masz coś wydrukować. Przepraszam, nie wydrukować, tu się zagalopowałem i lekko chciałem spalić historię. Masz to stworzyć danymi tobie metodami. Ja wtedy jako inżynier, który dość płynnie poruszał się w technologiach, czy to były technologie spawalnictwa ubytkowe, czyli frezowanie, cięcie, czy toczenie, czy w ogóle hybrydy tych wszystkich technologii, nie potrafiłem znaleźć rozwiązania dla jednego elementu, który był nam potrzebny i na potrzeby tej rozmowy umówmy się, że wyobrażacie sobie sześcian, cube, który jest szklany, ma w środku kulę, która może lewitować, ale nie możecie wykonać w żadnej ścianie otworu perforacyjnego, ponieważ ingerujecie we wnętrze. Ja nie znałem takiej technologii, która na to pozwalała i byłem wtedy po rozmowie z szefem działu rozwoju, który powiedział: jest weekend, odpocznij, przemyśl to, my się zastanowimy nad tym, co możemy zrobić. Ja byłem wtedy sfrustrowany, nie ukrywam tego, bo uważałem, że skoro rozmawiałem z każdym możliwym technologiem wtedy w firmie, który pokazywał mi różnego rodzaju narzędzia, które z jednej strony znałem, b, wiedziałem, że nie dadzą mi tego rozwiązania, to jakby działało na mnie to frustrująco, więc postanowiłem jak najbardziej odpocząć w weekend, ale nie widziałem żadnego sensu, że to się może udać i kwestia była poniedziałku, kiedy byliśmy po tym odpoczynku, razem pracowaliśmy i razem też odpoczywaliśmy i kiedy przyszedłem w poniedziałek rano do pracy, na moim biurku leżało pudełko z moim imieniem i z elementem, który znajdował się w środku. Był to element, którego brakowało nam do skończenia projektu. Ja go wziąłem w ręce i nie mogłem uwierzyć, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, czyli nie widziałem obiektu, który spełniał wszystkie fizyczno-chemiczne właściwości tego, czego od niego oczekiwałem i nie znałem tej technologii, którą został wytworzony, więc po rozmowie z szefem działu rozwoju zapytałem, co to jest i ten szef działu rozwoju powiedział, to jest druk 3D. I warto być otwartym. Oczywiście on mnie złapał w pułapkę, bo on to przed weekendem wiedział, że będzie taka technologia i możemy to wytworzyć, ale chciał powiedzieć, żebym się nie poddawał i myślał o tym w sposób taki, żeby dokończyć ten projekt. Dziś z perspektywy czasu to wiem, natomiast wróciłem z tą historią i postanowiłem zająć się drukiem 3D. I teraz skąd takie jakby wydawałoby się rozwarstwienie lub dwa kierunki, no bo i druk 3D i digital. Słuchajcie, co jest ciekawe, nie istnieje druk 3D bez pliku cyfrowego.